Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć troszeczkę o tym, co wydarzyło się u mnie w ostatnim tygodniu maja i pierwszym tygodniu czerwca. Troszeczkę się tutaj pozmieniało, nad kilkoma projektami sobie pracowałam. Chciałabym Wam o tym dzisiaj opowiedzieć, tak totalnie luźno. Będzie to taki typowy film pogadankowy, także spokojnie możecie sobie mnie odłożyć gdzieś na bok i robić swoje, na przykład wyszywać, a ja w tym czasie będę Wam opowiadała, co tutaj u mnie słychać, no i ile krzyżyków przybyło. Na pewno nie powiem Wam dokładnych wartości, dlatego że tego nie liczyłam. Liczyłam wszystko bardziej w skali miesiąca, a nie w skali tych 2 tygodni, więc nie mam pojęcia, ile w tym czasie zrobiłam, ale mniej więcej wizualnie pokażę Wam co i jak. Więc co? Zaczynajmy. Pierwszym projektem, o którym Wam opowiem, jest mój shop, którego zaczęłam w 2021 roku, o ile dobrze pamiętam. Miał być to mój projekt taki typowo wakacyjny. Miałam w głowie plan, że kupię sobie taki zestaw. Akurat wtedy miałam jechać na urlop nad morze. No i uznałam, że po prostu będę sobie siedziała na plaży i wyszywała ten obrazek. Oczywiście byłam bardzo naiwna, bo razem ze mną pojechała moja roczna córka, która zupełnie nie pozwoliła mi sobie nawet siąść w spokoju, a co dopiero mówić tutaj o wyszywaniu. Jak tylko odwróciłam się w drugą stronę, to ona się zajadała piaskiem z plaży, więc tutaj w ogóle byłam bardzo naiwna, że liczyłam, że uda mi się cokolwiek wyszyć. W każdym bądź razie ten projekt okazał się na początku bardzo trudny. Wtedy też moja przygoda hafciarska nie była aż taka, wiecie, rozwinięta jak teraz. Wiadomo, że człowiek się uczy. Ja też tego stażu hafciarskiego nie mam aż takiego dużego. Także na początku, kiedy zaczynałam ten zestaw, był on dla mnie bardzo trudny. Nie mogłam się zupełnie w nim odnaleźć. Teraz z perspektywy czasu uważam, że nie ma tutaj nic trudnego, ale początkowo rzeczywiście miałam z nim bardzo duży problem. No i tak, co tutaj przybyło? Przybyło troszeczkę krzyżyków. Przybyło na pewno tutaj połowa, większa połowa. To białe tutaj było, więc cała reszta tej zakrętki tutaj przybyła. Tutaj na tych brązach dosłownie 2 krzyżyki. No i przybyła ta butelka, ten słoik w zasadzie nutelli. I tutaj jakaś połowa tej łyżki, niby niedużo, ale jednak dość sporo. I teraz jeszcze kilka słów na temat tego obrazu. Ja widziałam kilka wyszytych już gotowych obrazów z tego wzoru, natomiast były to inne przeróbki. Nie mam pojęcia, czy to był oryginał, czy co to było. Ja też mam wzór na sagę, który zupełnie różni się od tego, który dostałam w chińskim zestawie. I teraz tak. Inne przeróbki podobały mi się dużo bardziej niż ta moja, którą wyszyłam. Nie wiem, z czym to jest związane. Na pewno ta łyżka, zobaczcie. Ja początkowo myślałam, że zrobiłam to po prostu źle. Patrząc na wzór, ten backstitch tutaj jest zrobiony dobrze, według mojego wzoru. A to wygląda po prostu, jakby to zasłonić, to jak bochenek chleba. No, autentycznie. Bardzo mi się ta góra tutaj nie podoba. Też ciężko jest zrobić ten backstitch z kartki, kiedy cała reszta już jest wykreślona. Więc doszłam do wniosku, że całą resztę backstitchu będę robiła z sagi, z tego wzoru, który mam skądś tam. Właśnie ktoś mi wysłał ten wzór, już nawet nie pamiętam kto, powiem Wam szczerze, ale dostałam od jednej osoby właśnie wzór po tym, jak opublikowałam filmik, właśnie jak wyszywam tego shopa. Więc będę robiła z tego wzoru, który mam tam i mam nadzieję, że ten backstitch będzie dużo lepszy niż ten w zestawie, bo o ile tutaj to zwierzątko jest w miarę ok, no to ta łyżka już zupełnie jest w cały świat. Nie mam pojęcia, jak to będzie z tym słoikiem. Aktualnie ten słoik podoba mi się tak 3/10. Zobaczymy, jak będzie wyglądał w całości. Dorysowałam sobie tutaj też krateczki.
Wyszywa mi się dużo lepiej z tymi kratkami, tak jak już Wam kiedyś mówiłam. Mam już pomysł, jak zagospodaruję ten haft. I teraz tak, nie będę Wam jeszcze zdradzała, co to za pomysł, bo chciałam Wam to powiedzieć już w innym filmiku. W każdym bądź razie na pewno nie będzie to obraz do ramki, bo w pierwszej kolejności właśnie mówiłam, że będzie to obraz do mojej przyszłej kuchni w moim przyszłym domu. Ale nie będzie tak, nie będzie on wisiał na ścianie, zagospodaruję sobie go właśnie w inny sposób. Kolejnym projektem, który wzięłam sobie na tapet, jest taka róża. Tej róży jeszcze nie mieliście okazji zobaczyć. Ja pewnego dnia, przeglądając Instagrama, zobaczyłam po prostu mnóstwo cukierkowych wzorów właśnie do haftu i zapragnęłam sobie coś wyszyć. No i szukałam jakiegoś wzoru, chciałam coś kupić, takiego małego, ale żeby jednak było jakieś takie, wiecie, żeby to miało ręce i nogi, a nie 2 krzyżyki na krzyż. No i właśnie znalazłam taką różę, gdzie pobrałam sobie ten wzór na sagę. Jeżeli wejdziecie sobie na Instagrama, tutaj Wam się w ogóle wyświetli nazwa tej dziewczyny, albo screena Wam wstawię z Instagrama, bo ja nie pamiętam nigdy takich nazw i nie chciałabym Was wprowadzać w błąd, więc po prostu wstawię tutaj screena, żebyście mogli zobaczyć, kogo to jest Instagram. Jak wejdziecie sobie na tego Instagrama, to tam zobaczycie również w poście tą różę. To jest wzór darmowy, można sobie ją pobrać. Jest też w poście udostępniony wzór tej róży, ale ja, tak jak mówię, udało mi się go pobrać w wersji XSD. Wzorek jest bardzo prościutki, tutaj Wam spróbuję przybliżyć. Ja go wyszywam na Murano 32 CT i to jest kolor biały, ojejku, kolor biały i ona nie ma jakoś dużo krzyżyków, około 1600 i tutaj jeszcze będzie backstitch, plus backstitch będzie jeszcze tak naokoło, też Wam wstawię tutaj oryginalny wzór, ale ja go nie będę wyszywała, tego backstitchu dookoła, tylko sam backstitch na róży i jeszcze nie do końca wiem, co chciałabym z niej zrobić. Na początku była myśl, że zrobię z tego zawieszkę na przykład na choinkę albo do nożyczek, ale później stwierdziłam, że fajnie by to wyglądało, jakbym kupiła sobie taką ramkę jakby i zrobić z tego wisiorek na szyję i uznałam, że to by było takie piękne. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. I jeszcze tutaj taka mała wtopa z tym wzorem, dlatego że nie zwróciłam uwagi, że tutaj są blendy, więc część jest wyszyta jedną nitką, część jest wyszyta 2 nitkami. Nie wyostrzyło mi się. No i nie wygląda to aż tak bardzo estetycznie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, kiedy dam już tutaj backstitch. Być może będzie lepiej, być może nie da się tego uratować. No niestety taka wtopa, nie zauważyłam tego wcześniej. No a też nie chciałam rezygnować z tych blendów. Być może okaże się fajnie, że będzie tak, jak wiecie, niektóre płatki 3D. Zobaczymy. Ja jestem bardzo ciekawa, jak to będzie dalej wyglądało. Jak na razie wygląda to tak. Tutaj już niewiele mi brakuje do końca. Wyszywałam to 3 dni. I tak wygląda tył. Masakra. Tyły są zawsze brzydkie. Teraz jeszcze kilka słów ode mnie z przyszłości, dlatego że totalnie zapomniałam pokazać Wam jednej rzeczy. Być może dlatego, że jest ona bardzo malutka. Wyszłam również takiego donata, takiego pontusia dziurką. Jest on maleńki, ale świetnie mi tutaj pasuje właśnie do mojej kolekcji magnesików. Ja jestem tym zauroczona mega, bo wszystko jest w odcieniach takich różu. Nie mam pojęcia, ile jeszcze będę wyszywać takich maleńkich hafcików. Być może coś się pojawi, być może nie, być może coś w innym kontekście, w sensie w innym kolorze albo w innym stylu. Nie wiem, to jest tak totalnie spontaniczne, taki przerywniczek maleńki. Mam zamiar kupić sobie takie maty, nie wiem, jak się to dokładnie nazywa tak profesjonalnie.
To jest taka mata jakby magnesowa, że po prostu wystarczy ją przykleić i ona jest jak magnes, więc zrobię sobie z tego magnesiki na lodówkę i będą wyglądały naprawdę przeuroczo. Zapomniałabym o jednej rzeczy. Link do tego wzoru zostawię Wam w opisie, dlatego że znalazłam go na Pinterest i to jest wzór darmowy, więc możecie sobie go spokojnie wyszyć. Ja pozamieniałam sobie kolory, sama je dobrałam, nie robiłam tak jak było w oryginale. Wzór kolejny, być może pamiętacie, być może nie pamiętacie, jest to zestaw od Goodfell, Jake and Sally, chyba tak się to nazywało. W każdym bądź razie mam takie mieszane uczucia co do tego obrazu, dlatego że ja go zaczęłam wyszywać, bardzo mi się podobał wzór, ale teraz, mówiąc szczerze, trochę odchodzę od kanwy 11CT, dlatego że mi osobiście nie podoba się efekt krzyżyków i tego, jak obraz wygląda i tego, jak jest duży, właśnie na kanwie 11. 14 i większe, albo raczej 14 i drobniejsze kanwy ok, ale 11 mi się już nie podoba. No i strasznie mi się to ciężko haftuje, z uwagi na to, że wzór jest bardzo prosty. I ja się po prostu nudzę. Ja się bardzo nudzę. Zobaczcie, ile jest na przykład tego niebieskiego. No to nie dla mnie. Myślę, że gdybym sobie wtedy wzięła wzór z kartki, przyniosła go, przepisała na sagę i wyszywała na zwykłej, czystej, białej kanwie, która ma drobniejsze dziurki, to wszystko miałoby sens. Przy tym nie za bardzo chce mi się siadać. Tutaj wyszyłam trochę, kilka krzyżyków, nie wiem, może około 200. No i nie bardzo mi się tutaj chce cokolwiek wyszywać. Jeżeli ktoś ma wyczulone oko, to być może zobaczy, że tutaj, zobaczcie, jak wyglądają te krzyżyki, pokażę Wam. Zobaczcie. Widzicie? Jedne są w prawo, drugie są w lewo. Nie dlatego, że się zapomniałam, a dlatego, że ćwiczyłam tutaj nową technikę wyszywania. Znowu ostrość. Ćwiczyłam nową technikę wyszywania. Nie do końca mi to jeszcze idzie, ale się staram. Co ta technika ma na celu? Ma na celu wyszywanie, żeby z tyłu były takie... Żeby ten tył był po prostu ładniejszy, żeby nie był taki zawijasy jakieś przypadkowe, tylko żeby właśnie były tak jak tutaj momentami, żeby to ładnie wyglądało, a nie tak w cały świat. No i powoli uczę się tej techniki, no ale to już jest zestaw na straty i robiłam tutaj, powiedzmy, zakładałam dwie opcje, albo zakończyć to teraz, w tym momencie, pokazać pranie, czy to się wszystko dopierze, pokazać, jak bardzo się skurczy ta tkanina, bo zazwyczaj się kurczą i te krzyżyki później po praniu wyglądają już dużo lepiej i mogłabym zakończyć serię z tego obrazu, po prostu pokazać Wam, jak to wygląda teraz i powiedzieć takie moje podsumowanie na temat tego zestawu, ale też takie, wiecie, takie sobie, no bo nie jest wyszyta całość. Albo po prostu zostawić to i niech sobie leży przez następne 2 lata. Być może uda mi się wyszyć więcej, być może uda mi się to skończyć, chociaż nie wiem. A jeżeli nawet miałabym sobie dalej wyszywać, to będę sobie dalej ćwiczyć tą technikę, którą chciałabym opanować. No bo rzecz jasna, nie będę tego robiła na projekcie takim jak, nie wiem, Kolos na przykład. No bo wiadomo, że wtedy to już by zupełnie poszło na straty i szkoda mojej pracy. No a na czymś takim myślę, że można sobie popróbować. I nawet się nie przejmuję tym, że mam tutaj te krzywe krzyżyki, bo i tak to jest projekt na straty, więc mam to zupełnie gdzieś, ale Wam pokazuję, że wygląda to gorzej niż źle. Nie róbcie tak. Nie róbcie krzyżyków we wszystkie strony. Róbcie wszystkie w jedną. Kolejny projekt to mój kolos. Nad nim również sobie tutaj troszeczkę pracowałam, ale nie dużo. Więc tak, doszło tutaj, uzupełniałam sobie jakieś krzyżyki, których mi brakowało, ale nie dużo.
Zrobiłam całą tutaj górę, tak jakby odtąd w górę. Wyszła mi kawałek twarzy, wyszyłam kawałek twarzy. Byłam strasznie przerażona tą twarzą, jak już wiecie, albo i nie wiecie. Z uwagi na to, że ja nie wyszyłam z oryginalnego wzoru, tylko z jakiejś przeróbki niewiadomego pochodzenia. Więc obawiałam się, że ta twarz po prostu wyjdzie okropna i nie będzie się dało na nią patrzeć. Jak na razie zapowiada się ładnie. To oko, no tutaj jest wyszyty tylko kawałek oka. Z daleka wygląda jak oko, z bliska to jest jedna wielka plama. Chciałabym sobie przysiąść do tego obrazu, ale z drugiej strony wiecie, że ja się tak teraz plączę między tymi i tymi wszystkimi projektami. Z jednej strony chciałabym coś skończyć, żeby sobie już tak dłużej tej głowy nie zaprzątać tymi projektami, a znowu z drugiej strony chciałabym sobie dalej wyszywać tego kolosa, no bo to jest sama przyjemność, naprawdę sama przyjemność i wyszywając takiego kolosa cały czas czuję się, jakbym wyszywała coś nowego, no bo tu wyszywamy na przykład twarz, za chwilę wyszywamy drzewo i jest takie urozmaicenie, więc ja bardzo lubię wyszywać tego kolosa i chciałabym w końcu do niego usiąść, ale gdzieś tam z tyłu głowy jakiś inny głos mi podpowiada: skończ coś, bo masz za dużo. Chciałabym doprowadzić do momentu, gdzie będę miała jeden wzór plus przerywnik, a nie tak, wiecie, milion wzorów i nie wiadomo co wyszywać. Ostatnim wzorem, którego wyszywałam, jest konik. Tutaj przybyło zdecydowanie najwięcej. W maju udało mi się wyszyć tyle, ile zakładałam, a nawet dużo więcej, bo zrobiłam ponad 8000, a chciałam zrobić 7000, chyba 300 albo 400, już nawet nie pamiętam. W tym miesiącu, z racji, że w tamtym zrobiłam więcej, muszę zrobić 6700. Mam nadzieję, że mi się uda. Tutaj już powoli zaczynają się rysować te jego nogi. Teraz zauważyłam, że Nadia mi porysowała kanwę, albo raczej len, kredką. Jejku, co ja mam z tym dzieckiem. Ale cieszę się, że to krycie jest piękne. Nawet zobaczcie, nawet nie widać za bardzo kratek, które tutaj były rysowane pod spodem, bo były. Ich tutaj nie widać, więc mam nadzieję, że tego również nie będzie widać, a jak to później wypiorę, to już w ogóle tego nie będzie. No cóż, nic nie zrobię. Z dziećmi tak bywa. Tym bardziej, że ja mam rozstawione wszystko i na czas, powiedzmy, niewyszywania zabieram igły, a całą resztę po prostu zostawiam jak się to nazywa? Na imadle, więc zabieram tylko igły. Teraz akurat jestem w trakcie wyszywania, ale moja córka zasnęła, więc uznałam, że nagram Wam to dla Was. Także teraz jest igła, ale na czas niewyszywania tą igłę zabieram, wszystko inne zostawiam. No i skończyło się to oczywiście śladami. Na temat tego konia za dużo Wam nie powiem, bo wiem, że już bardzo dużo na jego temat gadam. Mało osób jest zainteresowanych tym koniem. Większość osób na moim kanale uważa podobnie jak ja, że ten wzór jest po prostu brzydki. Wiadomo, jednemu się podoba to, drugiemu się podoba tamto. Ja zupełnie nie oceniam i ja tutaj mówię tylko i wyłącznie o tym, co ja sądzę. Mam prawo powiedzieć, że to mi się nie podoba, a to mi się podoba. Tak samo jak Wy możecie powiedzieć dokładnie to samo. Nie wyszyłam tego konia dla siebie. Ważne, że mojej babci się on podoba, mi nie musi. Wiem, że wiele osób właśnie też dąży do tego, że ogląda, bo ogląda, ale nie do końca jesteście zainteresowani tym projektem. O wiele bardziej interesujecie się kolosem, doskonale o tym wiem, więc po prostu nie będę Was już tutaj zanudzać tym projektem. Mimo wszystko niecoś o nim wspominam, no bo jednak go wyszywam. Dobra, więc to by było na tyle, co Wam chciałam powiedzieć tytułem takiego podsumowania delikatnego, żebyście mogli zobaczyć, nad czym tutaj pracowałam. Myślę, że będzie to fajne urozmaicenie, coś innego niż zwykle, bo zawsze opowiadam tylko o jednym projekcie, ewentualnie o dwóch, a teraz zobaczyliście o wszystkich pokrótce. Troszeczkę Wam przypomniałam, co tutaj wyszywam i jakie zestawy mam w swojej kolekcji. Zapakowałam wszystko do takiego, to jest metalowe pudełko. Ja go kupiłam, nie wiem gdzie,
w jakimś sklepie budowlanym, gdzie był też dział z różnymi dodatkami do pomieszczeń. Na pewno nie była to Castorama, ale coś typu Castorama. To jest taki koszyczek do łazienki złoty. Nie wiem, czy to nie było Obi, słuchajcie. Jakiś pomarańczowy sklep to był. Być może Obi jest pomarańczowe, bo Castorama jest niebieska. Chyba tak, chyba to było Obi. Kupiłam to już dawno, z rok temu. I ten koszyczek stoi sobie na mojej szafce hafciarskiej. I tutaj wrzucam właśnie, tak jak teraz widzicie, swoje projekty. Z tym, że one są pochowane. To jest pozginane, włożone do torebki. To jest pozginane, włożone do torebki. I razem z tą torebką wszystko ląduje w tym koszyczku. I jak mam ochotę, to po prostu podchodzę, biorę i wyszywam. Całą resztę projektów, którą mam rozpoczętą, trzymam w szafce. Nie wyciągam wszystkich. Wyciągam tutaj do tego koszyczka tylko to, co akurat wyszywam w danym, powiedzmy, nie wiem, miesiącu, tygodniu. A jak dany projekt mi się znudzi, to sobie go wyciągam stąd, wkładam do szafki, a z szafki wyciągam inny projekt tutaj. I jak widzę, że ten projekt sobie tak leży, to aż jakoś bardziej mi się chce do niego przysiąść. Więc teraz sobie znalazłam taki fajny plan. Dobra, ja już nie przedłużam i nie przynudzam przede wszystkim. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, ile Wy macie projektów. Jestem bardzo ciekawa, ile projektów naraz wyszywacie. Więc to jest pytanie, na które oczekuję odpowiedzi. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie łapki w górę i subskrypcje. No i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!